piękna, w tym krótkim filmiku chcę Ci pokazać, jak zrobić makijaż na opadającą powiekę. Jak zniwelować tutaj ten fałd skórny, jak otworzyć oko, by ten makijaż był ładny i pięknie się trzymał. Więc jeśli jesteś ciekawa, jak zrobić taki makijaż, zostań ze mną, zapraszam Cię serdecznie. Zaczynamy. To jest paletka, którą wykonamy, właśnie ten oto makijaż. Paletka, która składa się z 4 cieni. Zaczniemy nakładać cienie, to chcę, żebyś wiedziała, że przy opadającej powiece bardzo ważne jest, aby nałożyć sobie bazę pod cienie. Taką niewielką ilość bazy pod cienie aplikuję powiekę. Ładnie. Zaczynamy, jedna paleta, jeden pędzel w zupełności nam wystarczy. Zaczynamy od tego jaśniutkiego, śmietankowego cienia. Popatrzcie. Zasada jest taka w makijażu, że tym jaśniutkim będziemy tutaj rozjaśniać. To jest taki cień bazowy. I popatrzcie same. Tym jaśniutkim tutaj we wewnętrznym kąciku oka. Moje drogie, chcę, żebyście wiedziały, że cienie to jest jedna ważna sprawa, ale też bardzo ważną sprawą są aplikatory. Ważne, żebyście miały dobre aplikatory, takie, które będą pięknie Wam służyć przy robieniu makijażu. Kolejny produkt to jest ten cień, taki pudrowy róż, piękny, popatrzcie, piękny odcień. I tym cieniem będziemy budować głębie tutaj na tym fałdku skórnym, aby otworzyć oko. Często skupiamy się tylko na tej ruchomej powiece. I malując tylko tą ruchomą powiekę dziewczyny, nie uzyskujemy efektu otwartego oka. A wtedy tego makijażu w ogóle nam nie widać i często rezygnujecie, mówicie, to jest bez sensu. Chcę Wam pokazać, jaka jest technika. Czyli biorę sobie troszeczkę cienia takiego przejściowego. Bardzo ważne, żeby ten cień był matowy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli damy tutaj na ten fałdek skórny cień rozświetlający, to on jeszcze bardziej uwidoczni nam ten efekt tego fałdku skórnego. My tutaj musimy zbudować głębię i wtedy schowamy ten fałdek skórny. Natomiast tutaj, w tym miejscu będziemy rozświetlać i skupiać uwagę. Zaczynamy, czyli musimy wyjść wyżej ponad załamanie tutaj powieki. Popatrzcie, musimy wyjść aż tu. Pokażę Wam taką granicę, namaluję. Widzicie to? Popatrzcie dziewczyny. Niektóre z Was mówią, oh my god, tak wysoko dziewczyny, tak wysoko, żeby było widać ten makijaż, żeby otworzyć te oko, żeby zbudować tam głębię. I teraz pędzelkiem ładnie budujemy, rozprowadzamy te cienie. Te cienie suną dziewczyny jak masełko. Każda z Was naprawdę, uwierzcie, poradzi sobie z tym makijażem. Popatrzcie, już mamy zbudowaną głębię, tak? Następnie pobieramy ten ciemny cień, o ten, dokładnie ten, patrzcie, niewielka ilość, lepiej sobie wziąć mniej i później sobie dołożyć. I tym cieniem aplikujemy w tym miejscu, popatrzcie, klikam sobie na razie, nic nie rozcieram, tylko klikam i później jak już mam mniej na pędzelku, idę aż tutaj powyżej te załamanie tego fałdku skórnego, widzicie? A jak już mam mniej na pędzlu i przechodzę wyżej i przechodzę i takimi dziewczyny delikatnym ruchem, nie mocno naciskam pędzel. Jeżeli macie problem z naciskiem pędzla, to złapcie ten sobie pędzel tutaj dalej, to wtedy ten ucisk jest mniejszy. Wiecie? O, popatrzcie, to siła fizyki. Więc pobieram sobie jeszcze troszeczkę, patrzcie, wziąłam sobie troszkę i dołożę sobie troszkę, żeby nie dużo naraz. Popatrzcie, nic mi się nie osypało, a używam naprawdę ciemnego cienia. Popatrzcie i nakładam, czekajcie, tutaj i nakładam sobie tutaj w tym zewnętrznym kąciku, popatrzcie, tu ma być jaśniutko, tu ma być ciemno, tu ma być cień przejściowy i to wszystko ładnie sobie blenduję, ładnie łączę, żeby to było taka ładna tafla, żeby nie było takich granic przejść, żeby ten makijaż był naprawdę bardzo, bardzo elegancki. I co, moje drogie, jeszcze tutaj trzeba by było troszeczkę różu dać, popatrzcie, doklepię najwyżej paluszkiem, popatrzcie, jakie to jest proste. One suną naprawdę jak masełko, te cienie. Ja jestem zakochana w nich. I tutaj jeszcze ładnie, też żeby tu ładnie nam się to kończyło, żeby nie było takiego, wiecie, tutaj odcięcia. To musi być ładnie wszystko ze sobą, takie przejścia muszą być rozmyte, żeby ten makijaż był naprawdę wow. I teraz, moje drogie, co robimy? Pobieramy ten cień, popatrzcie, połyskujący. Taki cień najlepiej pobierać paluszkiem, powiem Wam. Nigdy takiego cienia połyskującego nie bierzcie na pędzel puchaty, bo nie położycie, będzie się wszystko osypywać. Pędzel puchatym bardziej używamy te cienie matowe. Chociaż pędzel, który ja używam, on jest tak oryginalny, dziewczyny, jest niesamowity. To jest po prostu, właśnie aplikatory są bardzo ważne. Każdy ma paluszek, lecimy z paluszkiem i popatrzcie, gdzie sobie aplikuję ten świecący cień. Tutaj w tym miejscu. Tutaj skupiam uwagę. I jakbym tym cieniem dała tu,
to uwidocznie i jeszcze bardziej uwypuklę ten efekt odpadającej powieki. A my tego nie chcemy, moje drogie. Nie bierzemy sobie ten ciemny cień i troszeczkę na dole sobie przyciemniamy, w zależności od tego, kto co lubi. Moje drogie, jeżeli na przykład któraś z Was nie lubi sobie malować dołu, to nie musicie malować, dziewczyny. To jest wedle Waszych upodobań. Drogie, popatrzcie, jakie już jest ładne oko. Wystarczy troszeczkę tuszu jeszcze. Właśnie to jest tusz, który zagęszcza, który robi efekt sztucznych rzęs. Polecam. Moje drogie, i gotowe. I gotowe oko jest wymalowane. Jak Wam się podoba? Czy to jest trudne? Myślę, że nie. Trening czyni mistrza. Dobre cienie, dziewczyny. Zawartość tej paletki dobieram Wam indywidualnie do Waszego typu urody, do Waszych upodobań. Te wszystkie cienie są na magnes. Popatrzcie, je się wymienia. Można, jak któryś Wam się szybciej kończy, to sobie dokupujecie, douzupełniacie. Możecie mieć różnie skomponowane te paletki według Waszych upodobań. Zapraszam Was serdecznie po dobór takiej paletki. Wszystkie produkty, chcę, żebyście wiedziały, możecie u mnie kupić. Jakość tych cieni jest niesamowita. Popatrzcie same, one suną jak masełko, one się cudnie blendują, nie osypują, mimo to, że popatrzcie, używałam takiego ciemnego cienia. Nie ma prawa się nic osypać. One są niesamowicie trwałe. Jeśli chcesz zacząć przygodę z makijażem, postaw na jakość produktów, to jest bardzo ważne. Więc zapraszam, moje drogie, do pięknych makijaży. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam w tym krótkim filmiku właśnie takim makijażem. Zapraszam, moje drogie, do kontaktu.